Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak przedłużyć życie pędzli, by nie kupować ich co chwilę? A może chciałbyś spróbować uratować stare zużyte? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. Z tej strony Battlebrush i zapraszam do odcinka poświęconego pędzlom, w którym pokażę, jak ja obchodzę się z nimi na co dzień. Na początek kilka rzeczy, o których warto pamiętać, żeby pędzel nie był do wyrzucenia po kilku użyciach. Pierwszą radą, którą chciałem wam przekazać, to zanurzenie pędzla najpierw w wodzie, aby włosie było wilgotne. Dzięki temu farba będzie zasychała dłużej oraz samo czyszczenie pędzla między kolorami będzie łatwiejsze. Jeśli farba zaschnie i sklei włosy, a co najgorsze dostanie się pod skówkę, to będzie ciężko doczyścić pędzel. Drugą dobrą praktyką będzie nabieranie farby. Pamiętajcie, żeby nie zanurzać włosia pędzla w farbie aż po skówkę. Jest to szybka droga do niszczenia kształtu pędzla, co bardzo utrudnia malowanie, szczególnie detali. Jeśli dużo farby dostanie się w to miejsce, ciężko jest ją później wydostać, a jeśli zaschnie, to każdy włos zacznie wędrować w swoją stronę. Żeby temu zaradzić, pamiętajcie, aby podczas nabierania farby zanurzyć maksymalnie 1/3, może połowę w niej włosia, żeby mieć bufor do skówki. Dodatkowo warto robić to ruchem okrężnym, żeby każdorazowo nadawać szpiczasty kształt pędzla. Ułatwi to malowanie, a także pozytywnie wpłynie na kształt włosia. Kolejnym tematem jest wykorzystanie odpowiednich pędzli do danej czynności. Jeśli na przykład malujecie farbami metalicznymi, to nie używajcie do tego nigdy droższych pędzli. Niestety metaliczne farby pozostawiają we włosiu drobinki, które bardzo ciężko usunąć. To może powodować mieszanie się ich ze zwykłymi farbami, co z kolei prowadzi do nakładania się ich na model w miejsca, gdzie tego nie chcemy. Ponadto pigment zawierający te metaliczne cząstki uszkadza delikatnie włosie, co prowadzi szybko do utraty ostrości pędzla, a szkoda byłoby zniszczyć przede wszystkim pędzle typu koliński. Podobnie wygląda sytuacja z łoszami czy speed paintami. Ich skład jest nieco inny niż czyste farby akrylowe, co przyspiesza niszczenie się pędzli. Dlatego ja polecam używać do tego typu farb tanich syntetycznych pędzli. Ja sam mam oddzielny zestaw pędzli syntetycznych do farb metalicznych, oddzielny do łoszy i kontrastów oraz oddzielny do farb akrylowych. Tańszych pędzli warto też używać, kiedy macie do wykonania nanoszenie podstawowego koloru. Natomiast lepsze i droższe pędzle wykorzystywać tylko do wykończania detali miniaturki. Pamiętajcie też, że kiedy czyścicie pędzle w wodzie, by zmienić kolor, nigdy nie zostawiajcie pędzla do dołu włosiem w kubku. To sprawi, że już po kilku chwilach włosie pędzla wygnie się i zdeformuje. Niestety zdarzyło mi się to już kiedyś i nie polecam. A jeśli jesteśmy już w temacie wody, to tutaj także polecam wam wymieniać wodę co jakiś czas. Szczególnie jeśli używacie farb metalicznych i chcecie przejść na zwykłe akrylowe farby. Tak samo jak z radą, żeby nie używać drogich pędzli do farb metalicznych, tak i tutaj lepiej wymienić przed nimi wodę. Drobinki farb metalicznych mogą dostać się do włosia i zostać z nimi na dłużej. Pamiętajcie też, żeby umyć pędzle z farby zaraz po użytkowaniu, nie pozwalając farbie wyschnąć. Jeśli zaschnie, to włosie traci elastyczność i może się uszkodzić podczas dokładniejszego czyszczenia. Chwila roboty, a oszczędzi wam problemów. Nie używajcie też drogich pędzli, którymi malujecie figurki, a zwłaszcza naturalnych, do różnych specyfików jak tekstury czy kleje. Tutaj już nawet próby uratowania pędzla nie pomogą. A co jeśli jednak farba zaschnie, a włosie stało się twarde i nie nadaje się do malowania? Można spróbować jeszcze naprawić pędzel. Po pierwsze, potrzebujemy letniej wody. Ja dodaję do niej trochę płynu do naczyń, aby spróbować rozpuścić na wstępie sklejone włosie. Pamiętajcie tylko, żeby nie zostawiać ich do dołu włosiem w kubku, tak jak poprzednio wspomniałem. Najlepiej mieszajcie takim pędzlem przez kilkanaście sekund. Kiedy już poczujecie, że struktura zaczyna być miękka, możecie lekko pocierać obok kubka z wodą. Kiedy pędzel jest już w stanie zginać w włosie, wyjmijcie go i lekko otrzyjcie o ręcznik papierowy. Teraz możecie użyć jeszcze trochę płynu bezpośrednio na włosiu, jeśli jest ono widocznie brudne, lekko rozcierając włosie o rękę. Następnie wypuszczcie pędzel. Potem możecie użyć jeszcze specjalnego mydła do pędzli. Ja używam mydła Da Vinci. Zawiera ono w sobie specjalną substancję, która pomaga rozbijać farbę akrylową, co pomaga jej usuwaniu. Dodatkowo pomaga w pielęgnacji włosia, szczególnie jeśli jest to pędzel naturalny. Takiego czyszczenia zwykle też stosuję po każdej dłuższej sesji malowania. Czasami zdarzyło mi się też uratować pędzel, ponieważ farba, która zgromadziła się w skówce, ale nie zdążyła jeszcze zaschnąć, wydostała się z powrotem. Polecam także po takim czyszczeniu uformować ładny szpic na pędzlu, żeby włosie nie odkształcało się. Wystarczy nabrać trochę mydła, ale nie za dużo, i okrężnym ruchem przejechać pędzlem np. po dłoni. Warto wspomnieć też o różnego typu konditionerach do pędzli naturalnych. Akurat nie stosowałem ich, ale na pewno też przedłużą żywotność pędzli, jeśli będziemy pamiętali o ich stosowaniu. Czasami także zdarzy się, że jakiś niesforny włosek odstaje od pędzla. Nie chce on za żadne skarby wrócić do poprzedniej pozycji i formować szpic. Wtedy stosuję nieco drastyczniejsze rozwiązania. Po prostu usuwam go z pędzla, precyzyjnie ucinając go przy samej skówce.
by nie wpływał na degradację pozostałych włosów. A co jeśli pędzel dożył swoich dni? Nic nie szkodzi, nie musimy z nim się żegnać. Ja zwykle stare pędzle zostawiam do nakładania tekstur na podstawki lub innych niszczących pędzle substancji jak kleje. Możemy także zrobić z nich pędzle do dry brushingu, ucinając równo włosie, żeby wygodnie go używać. Jeśli będziecie stosować chociaż kilka z powyżej wymienionych rad, to gwarantuję, że wasze pędzle posłużą dłużej, a za zaoszczędzone pieniądze będziecie mogli kupić na przykład kolejne figurki do kubki wstydu lub akcesoria do malowania. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach.